moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Sowieci stworzyli w przedwojennej Polsce najbardziej groźną siatkę szpiegów ulokowanych w najważniejszych instytucjach państwowych. Dowiecie się, kto nas wówczas zdradził i jakie były tego szkody dla Polski. U progu II wojny światowej Polska stała się państwem oplecionym przez siatki sowieckich agentów. Najgroźniejszą z nich była ta, którą kierował Samuel Fogelson, rezydent Razwiedupru, czyli sowieckiego wywiadu wojskowego. Fogelson urodził się w rodzinie żydowskiej, która od lat mieszkała w Warszawie. Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jako bardzo zdolnemu studentowi zaproponowano mu pracę na uczelni w charakterze asystenta i Fogelson przyjął tę propozycję. Ale po paru latach porzucił karierę naukową i zatrudnił się w Głównym Urzędzie Statystycznym. Tam szybko piął się w górę. Publikował również prace naukowe z dziedziny badań statystycznych i demograficznych, które były cenione przez ekspertów. Jednak w 1937 roku na fali rosnącego antysemityzmu został zwolniony z pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym. Nie stała mu się jednak zbyt wielka krzywda. Jako ceniony statystyk Fogelson mógł bowiem zarabiać na życie, wykonując prace zlecone dla różnych instytucji państwowych. Jednak ten oficjalny życiorys Fogelsona nie zawiera pełnej prawdy o nim. Pozostałą jego część trudno jest jednak precyzyjnie zrekonstruować. Wiemy jedynie, że na początku lat 20. poglądy Fogelsona uległy zradykalizowaniu. Zafascynował się wówczas komunistyczną ideologią. I właśnie wtedy zainteresował się nim sowiecki wywiad wojskowy. Fogelson bez oporów zgodził się zostać jego agentem, ale swoje szpiegowskie zadania zaczął wykonywać dopiero wówczas, gdy rozpoczął pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym. Mając dostęp do danych, sporządzał raporty na temat sytuacji gospodarczej w Polsce. Prowadzący Fogelsona, pułkownik Aleksander Nikonow, przedstawiając kierownictwu Razwiedupru efekty jego pracy, podkreślał, że zdobyte przez niego informacje są najwyższej próby. I nie były to wcale pochlebstwa bez pokrycia, albowiem informacje z raportów Fogelsona zawsze były konfrontowane z informacjami uzyskanymi od innych sowieckich agentów. Po kilku latach takiej pracy w centrali Razwiedupru w Moskwie zdecydowano, aby powierzyć Fogelsonowi stanowisko rezydenta w Warszawie, czyli kogoś, kto miał nadzorować pracę innych sowieckich agentów. Polski kontrwywiad wcale nie podejrzewał Fogelsona o współpracę z Sowietami. W gruncie rzeczy nie był on członkiem Komunistycznej Partii Polski. Nie miał też, przynajmniej oficjalnie, kontaktów z jej działaczami. Nie oznaczało to jednak tego, że Fogelson nie miał żadnego przełożenia na tę partię. Było wręcz przeciwnie. Wykorzystując swojego szwagra, Leona Ferszta, który był kasjerem w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Polski, Fogelson typował kandydatów wśród jej działaczy do swojej szpiegowskiej siatki. W ten właśnie sposób zwerbował Alfreda Jaroszewicza, przyrodniego brata późniejszego premiera komunistycznej Polski Piotra Jaroszewicza. Alfred Jaroszewicz poznał go następnie z Włodzimierzem Lechowiczem i Stanisławem Nienautowskim, którzy również nie mieli najmniejszych skrupułów, aby przyjąć od Fogelsona ofertę pracy dla sowieckiego wywiadu. Co ciekawe, wszyscy trzej
Jaroszewicz, Lechowicz i Nienautowski pracowali w samodzielnym referacie informacyjnym przy dowództwie okręgu Korpusu I w Warszawie, który był ekspozyturą oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli Polskiego Wywiadu. Wszyscy trzej pracowali dla Vogelsona z wielkim zaangażowaniem, dostarczając mu niezwykle cennych informacji. Przełożeni Vogelsona w Moskwie byli wręcz zachwyceni dokonaniami jego szpiegowskiej siatki, ale nie bez powodu. Mieli podane na tacy dokumenty na temat bieżących działań polskiego wywiadu. Zwerbowanie Jaroszewicza, Lechowicza i Nienautowskiego na pewno było wielkim sukcesem Vogelsona, ale nie jedynym. Równie dużym sukcesem było stworzenie przez niego sporej siatki szpiegowskiej w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie, jak już wspomniałem, Vogelson przez wiele lat pracował. Jej budowa zaczęła się od pozyskania wiedzy od Leona Ferszta o tym, kto spośród pracowników Głównego Urzędu Statystycznego należy do Komunistycznej Partii Polski, a następnie zaproponowanie im współpracy. W ten właśnie sposób do jego szpiegowskiej siatki trafiło kilkunastu pracowników tej instytucji. Pracując w Głównym Urzędzie Statystycznym, Vogelson miał codzienne kontakty z wieloma ministerstwami, co również sprzyjało typowaniu kandydatów do jego szpiegowskiej siatki. W ten właśnie sposób Vogelson umieścił w niej kilku pracowników zatrudnionych w najważniejszych komórkach Ministerstwa Przemysłu i Handlu. W ten sposób umieścił również swoich agentów w organizacjach branżowych. Jedną z takich organizacji było Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, którego sekretarzem został Włodzimierz Lechowicz. Ten ostatni zasiadał także w Centralnej Komisji Porozumiewawczej Związków Zawodowych oraz w Klubie Demokratycznym, który skupiał inteligencję o lewicowych przekonaniach. Lechowicz na polecenie Vogelsona sam szukał kandydatów do jego siatki szpiegowskiej. Vogelson, nawet gdy jego szpiedzy tracili pracę, robił wszystko, aby odpowiednio ich ulokować w nowych instytucjach, ciekawych w aspekcie jego szpiegowskiej działalności. Tak było między innymi w przypadku wspomnianego Alfreda Jaroszewicza, który, gdy stracił pracę w samodzielnym referacie informacyjnym przy dowództwie okręgu Korpusu I w Warszawie, wylądował w polskich zakładach inżynieryjnych w Ursusie, dokąd ściągnął później Nienautowskiego, Henryka Buczyńskiego i Michała Eklera, którzy również zostali agentami jego szpiegowskiej siatki. Tam mogli oni kontynuować swoją szpiegowską działalność, mając wiele sukcesów. Nie znamy wszystkich agentów z siatki szpiegowskiej Samuela Vogelsona. Wiemy jedynie, że działała ona mniej więcej do lata 1938 roku, kiedy to nieoczekiwanie zaczęła zamierać. Było to związane z sytuacją w samym Związku Sowieckim, gdzie miała miejsce wówczas fala czystek w aparacie państwowym, które nie ominęły sowieckiego wywiadu wojskowego. To właśnie te czystki spowodowały paraliż działalności siatki szpiegowskiej Vogelsona. Inną przyczyną zakończenia jej działalności był obsesyjny brak zaufania Stalina i nowego kierownictwa sowieckiego Razwiedupru do Polaków. W każdym razie Vogelson pozostał w Warszawie. Być może nawet dzięki temu, że nie zdecydował się na wyjazd do Związku Sowieckiego, ocalił swoje życie. W Warszawie pozostali również agenci jego szpiegowskiej siatki. Oni również dzięki temu ocalili swoje życie. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, Vogelson przedostał się do Białegostoku, który znalazł się wówczas w sowieckiej strefie
okupacyjnej. Tam zatrudniono go w miejscowym urzędzie miasta, co jednak w żaden sposób nie zaspokajało jego wygórowanych ambicji. Chcąc zmienić swoje położenie, Fogelson zgłosił się wówczas do miejscowego NKWD, informując o swojej pracy szpiegowskiej dla Razwiedupru. Ale na niewiele się to zdało. W pewnym sensie nie mogło to dziwić, albowiem przełożeni Fogelsona z sowieckiego wywiadu, którzy znali jego dokonania, już dawno nie żyli. W kwietniu 1940 roku Fogelson napisał obszerny list do sekretarza Komitetu Obwodowego sowieckiej WKPB w Białymstoku. W tym liście jeszcze raz opisał swoje dokonania i ponownie złożył propozycję dalszej pracy dla sowieckich władz. Ale po jakimś czasie otrzymał odpowiedź, że nie są one zainteresowane jego ofertą. Nie wiemy, co stało się dalej z Samuelem Fogelsonem. Wiele jednak wskazuje na to, że z chwilą ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku nie zdołał się ewakuować na wschód i został przez Niemców rozstrzelany, chociaż nie mamy źródłowego potwierdzenia tego faktu. Co stało się z agentami siatki szpiegowskiej Samuela Fogelsona? Większość z nich wylądowała w Armii Ludowej lub Polskiej Partii Robotniczej, gdzie dalej pracowała dla sowieckiego wywiadu, infiltrując między innymi struktury Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Tak było między innymi w przypadku Alfreda Jaroszewicza, który najpierw znalazł się w Komendzie Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej, a potem został skierowany do Komendy Głównej Armii Krajowej. Tam miał między innymi dostęp do informacji dotyczących działalności akowskiego wywiadu, które to informacje przekazywał sowieckiemu wywiadowi. Po wojnie Jaroszewicz został wiceministrem aprowizacji i handlu. Ale w 1948 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, co miało związek z rozpoczętą wówczas czystką w aparacie partyjnym. Bezpieka nigdy jednak nie dowiedziała się o tym, że przez wiele lat współpracował z sowieckim wywiadem wojskowym, będąc jednym z najcenniejszych jego agentów. Ostatecznie Jaroszewicz został skazany na 15 lat więzienia, które opuścił po październiku 1956 roku. Potem był dyrektorem w kilku przedsiębiorstwach państwowych. Zmarł w 1981 roku. Podobnie wyglądała kariera Włodzimierza Lechowicza. W czasie okupacji niemieckiej Lechowicz, pracując w delegaturze rządu na kraj, zajmował się jej szpiegowaniem dla Sowietów. Po wojnie został posłem i ministrem aprowizacji i handlu. Podobnie jak Jaroszewicz, on również został w 1948 roku aresztowany przez UB i skazany na 15 lat więzienia. Również i w jego przypadku UB nigdy nie dowiedziało się, że przez lata był sowieckim agentem. Po roku 1956 Lechowicz związał się ze Stronnictwem Demokratycznym, zostając jego wiceprzewodniczącym. Do 1972 roku był posłem na Sejm, a następnie został ambasadorem w Holandii. Zmarł w listopadzie 1986 roku. W komunistycznej Polsce karierę robili również inni agenci siatki szpiegowskiej Samuela Fogelsona. Jeszcze jedną formą działalności była współpraca z okupantem. To była też działalność, ściśle biorąc, likwidacyjna, ponieważ... Ale ich losy to już odrębna historia, o której opowiem Państwu przy innej okazji. W moim następnym filmie
Opowiem Państwu o tym, jakie problemy mieli Ukraińcy, aby stworzyć swoją własną historię, zwłaszcza tą z czasów II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego ona uległa banderyzacji i jakie mogą być tego konsekwencje dla Ukrainy i Polski. Ten film zatytułowałem Ukraińskie kłopoty z historią. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasom mojego kanału, Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie oraz Samorządowi Województwa Lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Samorząd Województwa Lubelskiego jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.